Pewnie się zastanawiasz, stary, o co chodzi normalnie? Zamiast ładnie ubrany w koszulę, tak jak zawsze, jakiś jesteś brudny, pamiętoszony w chamskiej bluzie. Otóż w ten sposób. Film Dzieci Kukurydzy 9, bo oczywiście o nim mowa, Runaway, czyli ucieczka, niech tak rzeczywiście będzie. Z nim jest dokładnie tak samo jak dzisiaj, ponieważ w miarę ładna pogoda jest. Mieszkam w Irlandii oczywiście, tutaj jak nie pada, to jest święto, więc stwierdziłem, okej, pójdę, skoszę trawę. I z tym filmem jest dokładnie tak jak z koszeniem trawy pierwszy raz w tym roku. Bo wiadomo, jeżeli masz dom, to dokładnie wiesz, na czym polega tak pierwsze koszenie trawy. Jeżeli mieszkasz w bloku, totalnie ci to nie interesuje. Ale sytuacja wygląda tak. Z koszeniem trawy jest, że pierwsze trzeba zrobić. Oczywiście ta trawa będzie wyglądała beznadziejnie, będzie wyglądała koszmarnie, bo to wiadomo po zimie, tym bardziej, że akurat tutaj była zima dosyć ostra, jak na irlandzkie warunki, więc ta trawa wygląda koszmarnie. I dokładnie tak jest z tym filmem. Wiesz, że ja musiałem go obejrzeć. Czemu? Ponieważ widzowie wybrali w cyklu kultowy horror, ażeby obejrzeć 9. część, w ogóle żeby obejrzeć cały cykl Dzieci Kukurydzy. I z tym filmem tak, wiedziałem, że muszę go obejrzeć. Fabuła, proszę bardzo, w wielkim skrócie, mamy dziewuchę, która ucieka ze swoim nastoletnim synem, bo ona oczywiście tam kiedyś mieszkała w Gatlin, tam gdzie chodził ten, co wiesz, zboża, łany i tak dalej, cięciożyca, gryka jak śnieg biała i w ogóle, więc było niby w porządku, ucieka, bo coś tam się właśnie ich goni cały czas, gdzie pojadą do innego miasteczka, to dzieciaki na nich tam patrzą, zerkają, no i w końcu niby tam gdzieś jest dobrze, policja ich zatrzymuje, jadą sobie, policja ich zatrzymuje i okazuje się, że no muszą zostać na miejscu, bo tam zanim auto swoje odzyskają, to minie dużo czasu, bla bla bla, zaczyna pracować i przy okazji oczywiście, że tak, ludzie zaczynają ginąć. Zaczynają ludzie ginąć sobie w miejscowości, gdzie ona tam mieszka, ale jest jakiś fajny facet, który jest mechanikiem, daje jej zatrudnienie, no dzieciaki są, no wiadomo, jest fajnie, no niekoniecznie. Fabuła rzeczywiście jest słaba. I tak oglądałem ten film i mówię, no muszę go obejrzeć, pewnie dobrze nie będzie. I zastanawiałem się, czemu ten film został nakręcony. I wiem, czemu ten film został nakręcony, tak samo jak przy okazji ósmej części. Uwaga, cytat ósmej części. Produkcja filmu została przyspieszona przez Dimension Films, ponieważ studio było blisko utraty praw do serii Dzieci Kukurydzy, a ostatni film Dzieci Kukurydzy Objawienie, 2001 rok, ukazał się 10 lat przed tym. Film telewizyjny Dzieci Kukurydzy z 2009 nie został wyprodukowany przez Dimensions, lecz by adaptacja, kolejną adaptacją oryginalnej powieści. Tak było przy okazji Dzieci Kukurydzy 8. A jak to było przy okazji Dzieci Kukurydzy 9 Ucieczka? Produkcja filmu została wprowadzona tylko dlatego, że Dimensions Film miało stracić prawa do serii Dzieci Kukurydzy. Ostatnia część Dzieci Kukurydzy Geneza z 2011 roku została wydana 7 lat wcześniej. Film został nakręcony w Oklahomie, mowa oczywiście o 9, w tym samym miejscu co Hellraiser Judgment. Rzeczywiście beznadziejny film jeden i drugi. I tylko i wyłącznie dlatego nakręcono ten film, wiesz, że stwierdzono, prawa się kończą, a ludzie mimo wszystko chcą to oglądać, a my nie będziemy mieli możliwości robienia kolejnych filmów. I fabuła, mam ten wielki problem z tym filmem, ponieważ musiałem go obejrzeć, tak samo jak zrobić skoszenie i widziałem, że nie będzie pięknie, tak samo jak z koszeniem, ale fabuła miała możliwości. Widać, że tutaj reżyser coś chciał zrobić sensownego. Widać też, że ten scenariusz został napisany na prędce. Wiesz, szybko ktoś wziął jakiś kapownik i jedziemy z koksem, gdzieś tam jakiś weźmiemy motyw, co mamy matkę, która jest z synem, które się ukrywają, wiesz, żeby nikt ich nie namierzył, przemieszcza się z miasta do miasta. Ja mówię, no, Terminator, 2, nie? Potem jeszcze w ogóle w jadłodajni, w restauracji, w kawiarni, jak Złote Zło, pojawia się dziewczyna, Sara, i mówi I'll be back i tak dalej, hasta la vista baby. No wiesz, no nie wygląda to dobrze, naprawdę nie wygląda to dobrze, bo rzeczywiście ktoś tam stwierdził, a będzie fajnie, bo wrzucimy trochę z Terminatora, wiemy trochę z innych filmów, tutaj dodamy troszeczkę dużo nomen omen syropu kukurydzianego z czerwonym barwnikiem, będzie rzeczywiście fajnie. Ale fabuła tak naprawdę nie istnieje, jest ona szczątkowa i biorąc pod uwagę jakie jest zakończenie tego filmu, ja sam chyba do końca nie wiem co ja obejrzałem. Bo niby wszystko było w porządku do pewnego momentu, ale potem tak się zastanawiam, ale o co chodzi w tym momencie? No to, że wiesz, kto jest złym, no to wiemy oczywiście kto jest złym, kto jest idiotą, kto jest głupi, kto zabija i tak dalej, no to się dowiadujemy, wszystko ogarniasz, ale samo zakończenie bardzo mnie zdziwiło, jeżeli w ogóle wiesz, jakie jest to zakończenie, to daj znać, w ogóle jeżeli ogarniasz, rozumiesz, jeżeli jesteś pewnie wśród 5 osób, które ten film obejrzały, no ja obejrzałem, więc jest 4, także spokojnie i źle się to ogląda, kiedy masz film i jakiś tam pomysł jest, coś ciekawego chciano zrobić, to miałem nadzieję, że będzie w porządku, bo jak mówiłem, reżyser miał pewien koncept, bo rzeczywiście sam fakt, że są niektóre bardzo fajne ujęcia, rzeczywiście powiedzmy odjazdy
że tak powiem, i ujęcie z drona bardzo mi się podobały. Również, jeżeli dane ci było zobaczyć film, to wiesz, będziesz wiedzieć, o co chodzi. Te sceny, kiedy, że tak powiem, fabuła się cofa, kiedy akcja się cofa. Bardzo podobało mi się rzeczywiście, bo to widać, że ktoś tam jakiś pomysł miał, ktoś chciał coś ciekawego zrobić, no ale po pierwsze scenariusz nie dojechał. Wiem, zaraz mi napiszesz w komentarzu, skruch, to co teraz powiesz, to już 4000 razy mówiłeś. Tak, mówiłem 4000 razy, ale kiedyś powiedział Alfred Hitchcock. Jak masz dobry scenariusz, możesz nakręcić dobry albo zły film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie nakręcisz. I rzeczywiście tak tutaj jest, że ten scenariusz był pisany na prędce. Ktoś stwierdził szybko, byle te prawa zostały zachowane. No niestety nie udało się. Aktorzy, no ja cię kręcę. Tutaj nawet nie ma, wiesz, czasami tam jest tak, że powiedzmy 8 Hellraiser i nagle wjeżdża Henry Cavill albo Lance Henriksen, tak? Albo pojawia się chyba 4. czy 5. część Dzieci Kukurydzy i mamy debiutującą Charlize Theron i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nic, naprawdę tutaj nic się nie dzieje, nikt się nie zgadza, po prostu aktorsko jest dno dna i potem się oczywiście jeszcze dno od tego nie obrywa, więc rzeczywiście jest bardzo źle. Straszenia no nie ma, ale to akurat nie tego typu film rzeczywiście. Tutaj ma się po prostu, jak już mówiłem wcześniej, lać czerwony barwnik i tak to właśnie też jest, że ten barwnik się w miarę leje. W większości cyfrowy to nawet widać, no okej, no powiedzmy, jeżeli ten film miał budżet gdzieś w okolicach, nie no, mniejszy miał na pewno niż nowy film Patryka Wegi o tym facecie zza wschodniej granicy, ale domyślam się, że pewnie kilka milionów było. No to można było to zrobić lepiej, na pewno można to było zrobić lepiej, ale rzeczywiście jakiś koncept jest, co nie? Jakiś koncept jest. Sama zasadność, że powiedzmy odkładają łyżkę czyli giną te osoby, a nie inne, okej, też to gdzieś sensownie się jakoś tam powiedzmy w całość zaznacza, no ale nie jest to rzeczywiście dobre. Jak już mówiłem wcześniej, film powstał tylko i wyłącznie dlatego, bo studio potrzebowało zachować prawa do kontynuacji, a sam Stephen King, pewnie, że tak, Stephen King, czyli na podstawie jego nawet nie opowiadania, tylko tak, na powiedzmy krótkiego opowiadania, tam wiesz, jakieś 2-3 strony, może więcej, to naprawdę miały Dzieci Kukurydzy. Na podstawie jego opowiadania powstały filmy, pierwszy film, a ten film jest inspirowany gdzieś tam, czymś tam, z kimś tam. No i teoretycznie to jest, a sam Stephen King powiedział w wywiadzie dla Deadline Hollywood News z 2016 roku, że mógłby się obejść bez wszystkich kontynuacji Dzieci Kukurydzy. Domyślam się, że chodziło pewnie tylko i wyłącznie o to, że podobała mu się pierwsza część, a także tak zwany reboot, bo akurat przy scenariuszu do rebootu, do nowej wersji współpracował. Więc rzeczywiście tak to jest, ale czy ten film można w jakimkolwiek stopniu polecić? Wiesz co, nie. Byłem naprawdę zaskoczony. Byłem zaskoczony tym, że faktycznie ta fabuła się ciekawie się rozwija. Dzisiaj mam taki pomysł, no ale potem jak już skosiłem tę trawę, to już miałem takie, okej, pierwsze koszenie zrobione, wiadomo, będzie już później tylko i wyłącznie będzie lepiej. Ja jestem zmęczony, ale jestem szczęśliwy. Tak, jestem zmęczony, ale szczęśliwy, że ten film już obejrzałem i więcej go nie będę musiał oglądać, bo nie mam zamiaru nigdy w życiu tego filmu po raz drugi oglądać, więc łatwo ocenić pewnie, że tak. Nie polecam tego filmu, a skoro nie polecam, to dokładnie wiesz, że w skali 10-stopniowej jest to ocena gdzieś pomiędzy 1 a 5. No, na Filmwebie będzie można moją ocenę zobaczyć, więc możesz sobie dokładnie wymyśleć, jak to wygląda, ale no szkoda rzeczywiście, zmarnowany potencjał i to chyba powinien być tak naprawdę clue tej serii całej, wiesz, zmarnowany potencjał, bo jak do tej pory to jest 9. część, jeszcze żadnej nie mogłem polecić, żadnej nie mogłem powiedzieć, spokojnie obejrzyj sobie, nie, rzeczywiście jest źle i tak jak podchodzę z marszu do tego filmu, widzisz, patrz, chamsko ubrany w jakąś bluzę, nieuczesany, nieogolony, nawet popatrzcie, tutaj z tej strony. Normalnie tutaj miniaturka się pojawia, a stwierdziłem, nie, no to jest zwykłe koszenie trawy i nie ma co do tego, nie wiadomo jak się napinać, bo rzeczywiście, no to jest zły film. 9. część, Children of the Corn Runaway, był stricte do wideo, nawet nie mam pojęcia jaki był budżet, bo akurat takiej informacji nie ma. Na IMDb podałem ci co było, na Wikipedii nawet ten film nie ma swojej strony, a na Filmwebie to akurat nawet nie będę mówił, tam są tylko i wyłącznie wykopiowania z IMDb. Pewnie, że tak. Mimo wszystko, jeżeli jesteś fanką twórczości Stephena Kinga, to ten film na pewno nie dla ciebie, nie oglądaj, bo nie ma rzeczywiście sensu, ale jeżeli jesteś fanką Dzieci Kukurydzy, no to obejrzyj sobie jak najbardziej w opisie, a także w przypiętym komentarzu
Jeżeli znajdę oczywiście, jeżeli komuś się chciało to gdzieś tam wydać na jakimś DVD czy na jakiejś fajnej, sensownej platformie, wrzucę link, możesz sobie obejrzeć, zobaczyć, czy ten film ma rację, prawo bytu tak naprawdę. I w sumie jest to w tym momencie ostatni film z oryginalnej serii. Bo później za kilka lat oczywiście powstanie, jak już mówiłem wcześniej, tak zwany reboot, czyli zaczniemy od nowa, oraz jeszcze był ten wspomniany wcześniej film telewizyjny. Co prawda nie produkowało go Dimensions, kto inny, więc tak naprawdę będzie omówiony na samym końcu jako ciekawostka, jako, że tak powiem, dodatek. Ale ta seria się skończyła i chyba możesz sprawdzić, ale mi się wydaje, że jest to jedyna seria póki co w cyklu kultowe horrory, a ta seria obejmuje już, domyślam się, lekką ręką ponad 100 filmów, jeżeli nie więcej, gdzie żadnej części nie poleciłem. Każdą z nich odradzałem. Możliwe, że przy okazji Władcy Lalek też tak było, ale mi się wydaje, że tam pierwszą część oceniłem pozytywnie, gdzieś takie na 6/10, tak mi się wydaje. Więc rzeczywiście nie mówi to nic dobrego, nie mówi to nic ciekawego i no pewnie tak, no kolejne części Dzieci Kukurydzy, jeżeli będą kiedykolwiek powstawały, będą umówione w cyklu kultowe horrory, ale jest to bardzo zła seria i tylko wpisuje się w nurt, że twórczość Stephena Kinga przełożona na duży ekran, no nie nadaje się. Bo to naprawdę chyba najlepsze ostatnimi czasy pojawia się tak, bo dostaliśmy i to oczywiście, i dostaliśmy Zieloną Milę, dostaliśmy Skazań na Shawshank, Misery była, ale wyjątek stanowi regułę, wiesz? Nie zawsze tak jest dobrze, ciekawie jak w przypadku tych produkcji. Przeważnie to były po prostu filmy denne, beznadziejne, słabe. No i tak samo jak między innymi Dzieci Kukurydzy 9. Ręce opadają, wiesz. Powiedziałbym lepiej idź skosić trawę, aczkolwiek ja dopiero to skosiłem i wiem, że to nie jest przyjemne, więc lepiej, no cóż, popatrz jak ci, pewnie, że tak, farba z sufitu spada, czemuż by nie, idź zobacz jak trawa rośnie, którą dopiero skosiłeś, idź zobacz jak się gotuje woda w czajniku, albo po prostu idź zobacz jak w tym momencie Barcelona ogrywa Benfikę, miejmy nadzieję, bo na pewno nie oglądaj Dzieci Kukurydzy 9, ale więcej kultowych horrorów, pewnie, że tak. Jak mówiłem, już jest ich grubo ponad 100, tutaj, na tej liście. Znajdziesz je i obejrzyj, bo no co tu dużo mówić, większość tych filmów, które są omówione, są dużo lepsze niż którykolwiek z Dzieci Kukurydzy.